Witam wszystkich tatrzańsko i bardzo zimowo. Dziś samotna zimowa wyrypa z Kuźnic przez Zawrat i Dolinę 5 Stawów Polskich do Palenicy Białczańskiej. To jedna z moich typowych jednodniówek z Krakowa, ale z gatunku tych lekko intensywniejszych. Zrobiona w wymagających warunkach, bo w Tatrach ogłoszono mocną trójkę lawinową. Było to dla mnie pożegnanie tatrzańskiej zimy 2018 roku. Początek w Kuźnicach, dalej do Murowańca przez Kupiów Upłaz, stamtąd na Zawrat przez Czarny Staw Gąsienicowy i Zmarzły Staw. Z Zawratu zejście do Doliny 5 Stawów Polskich, a stamtąd do Palenicy Białczańskiej. Po gwałtownej odwilży schalnym nastąpiło chyba jeszcze gwałtowniejsze ochłodzenie z obfitym opadem śniegu. Nie mogło dziwić, że TOPR ogłosił 3. stopień zagrożenia lawinowego. Zakopane, dopiero co wymiecione ze śniegu, niektóre ściany także, ale nowy opad wykonał swoją robotę, przywracając zimie groźniejsze i prawdziwsze oblicze, choć jego intensywność nie była wszędzie taka sama. To mogło trochę zmylić, bo choć w mieście dramatu nie było, to wiele innych miejsc, szczególnie w górach, było naprawdę istotnie zaśnieżonych. Już od Kuźnic dużo świeżego puchu, a pod nim lodowisko. Szybko i z radością wszedłem w śnieżny krajobraz typowy dla zimy. Wyżej w lesie nie było widać śladów działalności halnego, za to coraz bardziej dawał się we znaki świeży opad. Parafrazując ulicę Sezamkową, cały dzień był sponsorowany przez kopny śnieg. Nie uprzyjemnia to marszu, a powoli wysysa energię z piechura. Był lekki mróz, ale niedokuczliwy. Szybko osiągnąłem Murowaniec, wyprzedzony tuż przed kopami przez ski alpinistów, tych samych, których minąłem na pierwszym podejściu w Kuźnicach. Za schroniskiem zaczęła się już piękna zimowa robota. Na zboczu małego kościelca niewielkie lawinisko, dokładnie w miejscu śmierci Karłowicza. Warto przypomnieć, że Mieczysław Karłowicz był wybitnym kompozytorem, dyrygentem, a co ważne w kontekście tego, co wyprawiam na kanale Thales Montis, fotografem i taternikiem. Powtarzał: szanujcie ciszę i majestat gór. To prosta, ale ważna sentencja. Szczerze się pod nią podpisuję. Choć dla niektórych w naszych czasach może brzmieć zbyt górnolotnie czy pompatycznie. No ale jak tu nie mówić górnolotnie o górach? Karłowicz zginął w lawinie na początku lutego 1909 roku, właśnie na stoku małego kościelca, w okolicy widocznej na drugim slajdzie. Jego ciało wydobywali pierwsi ratownicy TOPR-u, z Zaruskim na czele. Wspomniana akcja to w zasadzie była pierwsza wyprawa Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, które formalnie zarejestrowano dopiero kilka miesięcy później. A sam Karłowicz był mocno zaangażowany w jego powstanie i pewnie byłby w pierwszej grupie ratowników, gdyby, no właśnie gdyby. A tak stał się pierwszym sprowadzonym z gór w honorowej już tylko asyście kolegów. W miejscu jego śmierci postawiono pamiątkowy kamień z inskrypcją. W zimie tego obelisku oczywiście nie widać, bo skrywa go kilka metrów śniegu. Warto wspomnieć, że na tym pomniku widnieje swastyka. Nieraz słyszałem, jak niektórzy turyści przez to wskazywali na nazistowskie konotacje Karłowicza. Co za głupota. Karłowicz zginął w 1909 roku, a emblemat, o którym mowa, naziści po prostu zaanektowali i to później, podobnie jak wiele innych elementów czy symboli z różnych kultur. No więc skąd ta swastyka? Karłowicz po prostu lubił ten symbol, zwłaszcza, że znano go też na Podhalu, gdzie nazywano krzyżykiem niespodzianym. Co za nazwa. I często ryto, na przykład na belce stropowej w chałupie. Wracając do mojej wyprawy. Śniegu było naprawdę dużo. I starego, stabilnego, ale i nowego. Od początku dnia szedłem w chmurze. Takiej ciepłej, podgrzewanej przez słońce. Efekt cieplarniany. Było więc ciepło, parno i bezwiecznie. Źle w takich warunkach się oddycha. Wiedziałem jednak dobrze, że niebawem z tej chmury wyjdę
i objawi się piękny widok. Taki, który lubię i na jaki czekam. Już podczas samotnego marszu przez piękny, biały, czarny staw gąsienicowy były tego symptomy. Zaś po dojściu do żlebu odpływowego ze zmarzłego stawu objawił się spodziewany, tajemniczy, piękny krajobraz. Od razu też było widać małe lawiniska w różnych zwyczajowych miejscach i śnieg pokrywający ściany i żleby. Także i żleb do zmarzłego stawu pokazywał, że lawinowa trójka nie była ogłoszona pochopnie. Szło się w śniegu ponad kolana, nieraz usypującym się nieco. Ale nie było tam specjalnego niebezpieczeństwa. Przy zmarzłym odpoczynek po żlebie i spotkanie któryś już raz z ekipą skiturowców prowadzoną przez ostrożnego instruktora i z grupką młodzieży, nie prowadzoną przez nikogo. Nad tym warto się nieco zatrzymać. Podsłuchiwałem ich rozmowy, zaniepokojony strzępkami tych konwersacji w końcu zapytałem, gdzie idą. Padła szybka i zdecydowana odpowiedź. Na Kozi Wierch. Zapytałem, którędy. No, tamtędy. Pokazali na ślad po nartach w kierunku na Zawrat. Znamienna rzecz. Nie mieli nawet pojęcia, gdzie są, gdzie jest Kozi Wierch. Nic, zupełnie nic. Mieli tylko dużo werwy, bo do zmarzłego, trzeba przyznać, dość sprawnie doszli. Pozwoliłem sobie na dłuższą pogadankę na temat topografii Tatr z naciskiem na warianty i zagrożenia zimowe. Wysłuchali spokojnie i ze zrozumieniem. Gdy dowiedzieli się, że idę na Zawrat i że to tędy, zawyrokowali. Zawrat? Może być. Brzmi dobrze. Coś im tam napomknąłem o odstępach na trawersach i tak dalej, ale nie wstrzymywałem kategorycznie. Zawratu nawet w zimie nie uważam za śmiertelnie niebezpieczne miejsce. Choć ci, którzy tam zginęli, mieliby pewnie zdanie odmienne. Pomyślałem, niech spróbują podejść trochę. Póki co nic się nie dzieje. Obserwowałem z daleka, jak oni szli, tak jak w antyprzykładzie lawinowym. W końcu widziałem i słyszałem, jak ów ostrożny instruktor, który swoją grupkę prowadził jak Bóg antylawinowy przykazał, czyli z odstępami i optymalnym torem, udzielił im podobnych rad do moich, ale i nastraszył ostro. Ci jednak szli dalej. Trzymałem się na dystans, robiłem zdjęcia, obserwowałem, ale w końcu musiałem przyspieszyć. Na pewnej wysokości, gdzie zaczęły się głębokie śniegi i większe trudności, wspomniani turyści utknęli. Szybko ich dogoniłem, pogadałem z nimi, chwaląc, że daleko zaszli, że to jest już duży wyczyn w takich warunkach, że jak mają wątpliwości, to najwyższy czas zawrócić i podszkolić się choć trochę w topografii Tatr. Poradziłem dziewczętom, jak schodzić bezpiecznie, bo też były w tej grupie i ich działanie wyglądało co najmniej dziwnie. Nie wiem, skąd mam tyle spokoju w górach. W sumie nic się nie stało. Zeszli, zdobyli jakieś tam doświadczenie. Ja poszedłem wyżej. Do tej pory trzymałem się trawersów ski-alpinistów. Zawsze to z 10 cm śniegu ubili. Ale nastromienie rosło. Śniegu było na tyle, że mój 60-centymetrowy czekan z zanurzoną głowicą nie zawsze sięgał twardszego podkładu, tego sprzed świeżego opadu. Trawersowanie było niedobrym pomysłem. Zacząłem zdecydowanie prostować podejście. W ten sposób z odpoczynkiem na bezpiecznej półeczce osiągnąłem Zawrat. Na samej górze miejscami twardo, lodowato, miejscami na tym lodzie bardzo luźny śnieg. Umordowałem się jak przy żniwach. Nie bardzo mi się niektóre miejsca podobały i wtedy próbowałem iść szybciej. Od strony gąsienicowej byłem dziś z pewnością pierwszym piechurem na Zawracie. Na miejscu była wspomniana wcześniej grupa ski-alpinistów i jeszcze inni bardzo sprawni, jak się okazało później utytułowani też w tej materii, ale podchodzący od piątki. Po jakimś czasie zostałem sam. Zrezygnowałem z małego Koziego Wierchu, bo robiło się późno. Odpiąłem raki i zamierzałem zjechać na spodniach do Doliny Pięciu Stawów Polskich. Po tamtej stronie śnieg był lepszy. Było go trochę jakby mniej i był bardziej zmrożony, bo było tam też chłodniej.
Jechałem, ale niestety po 20 metrach ugrzązłem w głębokim śniegu. Nie wykazywał co prawda tendencji lawinowych, ale dupo zjazdu też nie puszczał. Nawet popychanie czekanem na nic się zdało. Schodziłem przeto pionowo w dół. Zapragnąłem pooglądać dolinę z perspektywy jej zachodniego krańca. Po chwili natrafiłem na dzisiejszy ślad. Ktoś niechybnie wcześniej podchodził dokładnie tędy, którędy ja chciałem schodzić, ale się wycofał. Uczepiłem się tego tropu, schodziłem bardzo szybko i pewnie. Było cudownie. Wyższe szczyty wyłaniały się z morza mgieł, wyzierały za chmur, piękny Kryweń, Cubryna, Walentkowy Wierch, Mięgusze, Koprowy Wierch, Szpiglasowy Wierch. Nie było nikogo. Samotność w tak zacnym miejscu to wartość niewymowna. W pewnej chwili spostrzegłem, że idę prosto na jakieś stromizny wystającymi skałkami. Wzmogłem czujność i obniżyłem pozycję. Drogi nie zmieniłem. Nie dało się już schodzić twarzą w dół, tylko bokiem czy tyłem. Tam były płyty, trawki. Zauważyłem, że mój poprzednik pojechał w jednym miejscu, odkrywając zmrożony śnieg. Słabe było tam podparcie, a na dole wystawały jakieś kamienie. Wiedziałem, co się święci. Byłem gotowy i gotowość się opłaciła, bo za chwilę sprawdziłem hamowanie czekanem. Nie wzruszyło mnie to specjalnie, po prostu czekałem na ten poślizg. Dalej było łatwiej. Cały ten mój manewr daleki był od szlaku, który normalnie trawersuje Mały Kozi Wierch i prowadzi w kierunku Kołowej Czuby. Można na nią wejść, choć legalny szlak ją mija, aby za chwilę odbić ostro w kierunku schroniska. Z drugiej strony, dzięki mojej trasie, uniknąłem nieprzyjemnego i być może niebezpiecznego trawersu w głębokim śniegu. Niestety, jak zszedłem, mleko na dobre zaległo w dolinie i widoki były problematyczne. Na nic więc, rozpatrując pod kątem ciekawych kadrów, ta perspektywa. Ale wariant był świetny. Pod nogą cały czas, tak jak w ciągu całego dnia, kopny śnieg. Ale dopiero teraz, na bardziej płaskim, miałem go jakby już trochę dość. W schronisku w stawach szybkie nawodnienie i ostatnie garści paszy. Nawet zupy nie było czasu zjeść, tylko krótka pogawędka z dziewczynami ze Szczecina i dalej w drogę. Od schroniska wracałem wariantem zimowym. Tu miłe zaskoczenie. Świeży śnieg utwardził się przed wieczornym mrozem i krokami wielu turystów. Nie zastanawiałem się ani chwili, nawet nie wyjmowałem czekana i gogli. Piękny i dynamiczny dupozjazd do samego dołu, przerywany kilka razy, bo pył śnieżny spod butów mnie najnormalniej w świecie dusił. Nie mówiąc o braku widoczności, bo zamieniłem się w bałwana. Aby dać jeszcze jeden dowód, także metaforycznej prawdziwości ostatniego słowa w poprzednim zdaniu, dodam, że nawet nie dopiąłem kurtki. Niemniej taką nagrodę jak efektowny i przyspieszający dupozjazd chciwie zebrałem. Umykając raz po raz przed rozpędzonymi ski-alpinistami, dość szybko znalazłem się na dole i odczekawszy swoje, aż bus się zapełni, zjechałem do Zakopanego i Krakowa. Tą trasę przeszedłem wielokrotnie i w zimie i w lecie w obu kierunkach. Czasem przy dobrych warunkach dodawałem jeszcze przejście przez Szpiglas do Morskiego Oka. Wtedy to już poważna wyrypa. Ale w dzisiejszych warunkach taki plan byłby zaproszeniem do tańca Białej Śmierci. A tańczyć nie bardzo lubię. Warto podkreślić, że wycieczka w tatrzańskiej zimie to zwykle jest większe czy mniejsze wyzwanie, zarówno kondycyjne, jak i czasem topograficzne. Może to zabrzmi jak truizm, ale przede wszystkim zawsze trzeba myśleć o bezpieczeństwie, wybierając warianty roztropnie albo się wycofując. Wycof jest honorniejszy niż śmierć czy fatygowanie ratowników. Znam ludzi, którzy nigdy nie wychodzą powyżej schronisk, gdy stopień zagrożenia lawinowego przekracza 2. I to też jest ok. Zagadnienie lawinoznawstwa to skomplikowana i trudna sprawa. Warto zawsze wykazać dużo pokory.
Ja nikogo nie namawiam na taką trasę w podobnych warunkach. W inny dzień warunki w terenie będą z pewnością inne, bo śnieg zmienia się z godziny na godzinę. Istotne jest też rozeznanie zagrożenia lokalnego, czyli tam, gdzie się w danej chwili poruszamy. Zresztą śmiertelne lawiny schodzą także przy jedynce. Śniegu i gór trzeba się uczyć cały czas. I nawet jak jesteś ekspertem lawinowym, to lawina tego nie wie i zrobi co chce. Nigdy nie ma możliwości pełnej oceny zagrożenia. To tylko ważenie prawdopodobieństwa, szacowanie ryzyka. Ale jak się chce chodzić w zimie po pięknych górach, to trzeba się tego uczyć. Dzisiejsza trasa to honorowe i piękne, choć trochę przedwczesne zakończenie sezonu zimowego w Tatrach tamtego 2018 roku. Warunki były bardzo plastyczne. Karłowicz pewnie też nie szczędziłby kliszy. W celu uzupełnienia obrazu naprawdę warto spojrzeć na inne filmy pokazujące drogę na Zawrat z szerszej perspektywy. Dobrze i ładnie to widać w filmie opisującym wejście zimowe na Zadniego Granata. Można też porównać ilość śniegu na obu filmach. Link się pojawi na końcu prezentacji. Z górskim pozdrowieniem. Cześć!